Witam! Dziś przygotujemy pyszną domową szynkę do zjedzenia na wiele sposobów, a przy okazji ekspresowy ryż, idealny także dla wegetarian. Zapraszam! Zaczynamy od przygotowania marynaty. Do kubeczka wsypujemy 1 łyżeczkę garam masala lub curry, 1 łyżeczkę curry, 1,5 łyżeczki czerwonej papryki, 1 łyżeczkę bazylii, 1 łyżeczkę oregano, 1 łyżeczkę tymianku, 1 łyżeczkę garam masala lub curry znów, 1 łyżeczkę koperku suszonego, 1 łyżeczkę soli. Mieszamy dobrze. Jeśli podmieniamy garam masala na curry, to trzeba dodać jeszcze pół łyżeczki pieprzu, gdyż garam masala jest pikantniejsze od curry. Łącznie 3 łyżki oleju dolewamy i 30 ml, czyli 2 łyżki wody. Mieszamy. A teraz kilka słów o garam masala. Ta indyjska przyprawa nie ma jednorodnego składu, natomiast zazwyczaj zawiera czarny pieprz, cynamon, pieprz kajen, kardamon, goździki, liść laurowy, kminek, kolendrę, koper włoski i gałkę muszkatołową. Na blachę wykładamy podkład z folii aluminiowej i na to tyle arkuszy folii, ile będziemy mieli kawałków mięsa. 1,5 kg szynki dzielimy na 5 w miarę równych części po około 300 g. 4 części odkładamy na razie osobno, jedną zostawiamy. Kawałek szynki nakłuwamy widelcem ze wszystkich stron, żeby przyprawy lepiej wniknęły i zaromatyzowały mięso. Do marynaty można dodać także łyżeczkę ulubionej musztardy zamiast pół łyżki oleju. Smarujemy szynkę około 2 łyżeczkami przygotowanej marynaty. I dobrze wcieramy marynatę w mięso. Zawijamy mięso w folię z zawinięciem do góry i układamy na blasze. Tak postępujemy ze wszystkimi kawałkami. Przy okazji pieczenia szynki możemy prosto i szybko przygotować ryż z warzywami na obiad. 300 g kilka razy przepłukanego białego ryżu wsypujemy do naczynia żaroodpornego. Rozprowadzamy równomiernie po dnie. Ryż warto dobrze przepłukać ze względu na możliwą zawartość zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji, w tym śladowe ilości arsenu. Obfite płukanie ryżu przed gotowaniem to standard w krajach azjatyckich. 4 łyżki suszonych warzyw, tutaj marchew, seler i pietruszka, może być 8 łyżek świeżych warzyw pokrojonych w kostkę, ale wtedy dobrze jest je z 5 minut pogotować w litrze wody. 1 łyżeczka czosnku półgranulowanego, można dodać 2 łyżki suszonych pomidorów opcjonalnie. Zalewamy równomiernie litrem letniej wody. Naczynie powinno mieć pojemność minimum 2 litrów. Dodajemy 2 kostki rosołowe. Są w sprzedaży dostępne naturalne, bez glutaminianu. Polecam używać właśnie tych, gdyż glutaminian jest bardzo szkodliwy. Zamiast tej mieszanki można dodać także 2 babeczki rosołowe rozmrożone w mikrofali. Link do tego, jak je zrobić, zamieszczam na końcu filmu i w karcie u góry. Pokazuję tutaj wariant alternatywny, idealny w sytuacji, gdy ktoś nie ma takiej babeczki. W połowie pieczenia ryż należy przemieszać. Mięso warto przygotować na około 2 godziny przed włożeniem do pieca. W sytuacji awaryjnej można upiec od razu, ale jeśli damy mu czas na marynowanie, będzie smaczniejsze. Mięso można również zamarynować dzień wcześniej i wstawić do lodówki na całą noc. Wtedy na około pół godziny przed pieczeniem trzeba wystawić je z lodówki, żeby odtajało. W tym czasie możemy już przygotowywać ryż. Uwaga, jeśli w marynacie jest musztarda, to zawijamy mięso dopiero przed pieczeniem, gdyż ocet w niej zawarty może źle reagować z folią aluminiową. Pieczemy całość około 50 minut do godziny w 180 stopniach Celsjusza. Ryż musi być przykryty szczelnie albo folią aluminiową, matową stroną do góry albo pokrywką. Pieczemy do pełnego napęcznienia ryżu. Powinien wyglądać tak, u mnie z suszonymi pomidorami. Podajemy najlepiej z warzywami. Można też zrobić dodatkowo sos sałatkowy. Linki do propozycji takiego sosu tutaj w opisie i na karcie końcowej. A tak wygląda nasza szynka do kanapek. Każdy kawałek można też osobno pokroić w kostkę, zamrozić wraz z wytrąconym sosem własnym i potem w razie potrzeby wyjąć taką paczkę, dodać do super sosu i mieć szybko gotowy obiad.
Przepis na taki sos podaję tutaj w opisie i na karcie końcowej. Wystarczy podmienić kurczaka na szynkę i obiad gotowy. Smacznego! Jeśli spodobał Ci się przepis, zostaw łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, dziękuję. Dzięki też za oglądanie, zasubskrybuj mój kanał, aby poznać więcej fajnych przepisów. Do usłyszenia w kolejnym filmie, pa pa!